Dostaliśmy zaproszenie na nocleg. Jedziemy do pana do domu. Хорошо. Pan, który jest kierowcą, to wydaje mi się, że jest ostro nabombiony. Ale pojedzie. Только вот это не вот так вот. A это какая буква? Это как В. В. W. Это В. O? О. Это О. Это O. А это Во. Это В. A это Но в Wo. моем имени есть Доренда, так что это О, Доренда? а не Во. Д. О. Это В. Просто Да. говорят его О. A. Но здесь правильно написано, да? Нет. Нет? Я даже... И Там это- Во. Моя внучка, Есть, дорогая, есть, да. это что ты написала? Доренда? Да. Это Йона Его имя. написала. Да, но здесь Какая должно хорошая я бабушка. Во написать. A. Тогда Доренда. будет Дворенда. Нет, мы Нет. говорим Во. О. А буква называется Во, но A вы czytajca говорите O. А, правильно? Да. Да. Правильно. Во. Эй. О. Эй. 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 Merci. Alles jullie. Na śniadanie domowy samogon. Jasne 25. Это что, jajca? Да. Это jajca. Яйца, помидоры. Pomidor. Mhm. Ja сделаю. Teraz pora na ormiańską kawę. Это с сахаром. Да, с А мы сахаром. без сахара. Wy bez sachara. Да, с конфетой. Taki duży kieliszek koniaku nie można po prostu wziąć i tak wypić na raz, bo żeby poczuć prawdziwy smak koniaku, a to jest koniak zrobiony tutaj firmy Ararat, najlepszej firmy w Armenii, trzeba napić się mały łyk tego koniaku, potem go trzymać pod językiem przez jakieś 20 sekund. On nagrzeje się od ciała i uwolni swoje wszystkie aromaty. I wtedy można bardzo powoli go przełknąć i on jeszcze w całym przewodzie pokarmowym będzie uwalniał te aromaty. Teraz wam pokażę, jak ja to zrobię. А без Po prostu как? bardzo powoli, mało. Он описывает, какой вкус у коньяка, ну как надо пить. A, nagrzał się Что надо держать i połknąłem. здесь, и что-то I teraz греется, czuję. и A все вкус. w ogóle ten koniak ma smak czekoladowy. Это наша школа. Nasza szkoła, tak? Да. Ari strastiljutsonela. Garzony, gazy, jest ganaty. Dorenda się nie cieszy. Z czego tu się cieszyć? Jest smutno. Pada. Droga daleka, daleko od domu. Chłodno. Да, что стран Марку. No dobra, cieszę się. Będziemy oglądać cerkiew z XII wieku albo XIII. Ja mam co prawda dziurę na tyłku, ale może mnie wpuszczą z tą dziurą. Jak wciągniesz te, Podciągnę. pociągniesz spodnie, To nie widać za dziury. bardzo. Tylko nie wiem, czy w sumie w krótkich się nie powinno też oglądać cerkiew, nie? No, to już wcześniej trzeba było. Поехали. Здравствуй. Какой здравствуй. Здоров, братух.
Zdrowo, bratu. O! Tak, Zella? Dla idiot. No i widzicie, tak się podróżuje po prostu. No. Zostaliśmy u kogoś na noc. Potem zostaliśmy zaproszeni, żeby zobaczyć tam cerkiew z XIII wieku. Tutaj jest kanion. Też jest ładny widok w tą stronę. Generalnie tam dalej do dołu będzie Jerewań. No widzicie, jaki widok stąd piękny. To kanion. Rika Kasa. Ryka Kasa. Вот это шум. A, cześć. Эти арары шишен. Шиш. Арары шиш. Bu canın puści pod kanima tuvaletlerine karın yapmış. Это центр, который стреляет. Да? Вот, покажу. Вот. Здесь стреляют, да? Orkut nie Здесь стреляют. Против это. Против Orkut ничего. Gdzie stąd strzelają po prostu w niebo, żeby nie było gradu. Dlatego jest tak głośno. Ja już to wcześniej widziałem, zastanawiałem się, po co to jest. Nie można się tam bardzo zbliżać. Aha. Na gaz. Dobra, to tak. Nie możemy się pożegnać. Chcemy jechać dalej, ale ciężko się nam było jechać. A nasz gospodarz, syn gospodarza jeszcze chciał nam pokazać swoją uprawę truskawek. Więc powiedział, że ona jest kilometr dalej stąd i gdzie on ma siąść, więc ja mówię, żeby siadam na siodełku. Pojechaliśmy w dwójkę na rowerze przez jakieś, na szczęście w dół było z jakieś 1,5 kilometra. Słuchajcie, rozwinąłem w tym czasie prędkość 50 km na godzinę, więc było nieźle. A to teraz zobaczymy tą uprawę truskawek. I to jest truskawka. Nie, сейчас Иран. Да не надо, брат. Как хорошо будем работать, так и будем получать. Да, это правильно. Будем работать, будем получать. Не будем работать, ничего не будет. Да. Только вода будет. И воды тоже не будет. Вода? Или водка? Вода. Наверное, водка. Я уже немножко научился По-армянски. говорить. Я już troszkę mało. А этот? Я По-армянски слово Nie, делаю. просто так. Сейчас я не могу сказать и на польский, и на русский. Я хотел сказать на польский. Фейсбуком есть, да? Да, я сейчас скажу на Мы польский. же друзья. Это лахмед. Teraz nauczyłem się troszeczkę mówić Джулову. po ormiańsku. Dziulewu? Джулову. Dziulewu! Kasem Джулову кишче. Джечка. No. Г. Г. Dziulek. Джулову. Dziulewuk! Bayım garım Джулову. Teraz ty powiedz coś po ormiańsku. Hardo. Barev. Ari babacan Ari. Dziulewuk! Джулову. Dziulewuk! Słuchajcie,
Jesteśmy w Erewaniu, w sklepie rowerowym. Bianki. Bo, no wiecie co, ja miałem swoje stare klocki hamulcowe. One tu leżą i są takie już przytarte. Już się je raczej nie nadają do hamowania. I chciałem kupić nowe. I właśnie kupiłem nowe klocki za cenę praktycznie taką samą jak są w Polsce, bo około 40 zł mi kosztowały. Tylko chciałem pokazać taką rzecz, że wiecie, idziecie w Polsce do marketu albo do jakiegoś innego sklepu, robicie co chcecie, kupujecie tam jakieś klocki i macie te klocki, macie jakąś inną część, przerzutkę, no cokolwiek. I koniec, tak? Wybraliście, zapłaciliście i to jest koniec, nie? A patrzcie się, tutaj siadasz na stoliczku, przy stoliczku, pijesz koniak. Nie, najpierw herbata Najpierw herbata, tak. z ciastkami. Z ciastkami. Większy zjedliśmy. Koniak do tego. I po prostu, nie? No. Można sobie tu siedzieć, oddychać, odpoczywać. Ремонт тоже можно сделать, да? А скажите, пожалуйста, где находится ваш магазин? Ереван, город Ереван, улица Сарьяна, 26/3. Милости просим, приезжайте, будем рады. Это находится в центре? Это находится в центре. Это находится в В центре. центре Еревана, да. Это хозяин, который здесь работает, и нас очень хорошо угостил, и чай мы попили, и коньяк. Очень хорошо, на здоровье. Спасибо. На здоровье. Na zdrowie. Tak, no ale tu sprzedają drogie rowery, więc musimy mieć takie kącie, gdzie mogą siedzieć Tak. spokojnie, rozmawiać i przekonać klientów. Nasze rowery są na zewnątrz, ale myślę, że są dobrze pilnowane teraz. Słuchajcie, jakbyście byli w Armenii, bylibyście w Erewaniu, potrzebowalibyście coś kupić, to w tym sklepie dostaniecie wszystko. Naprawdę, jest dobrze zaopatrzony. Byliśmy w sklepie obok i gość też był bardzo miły, tylko powiedział, że jak chce te klocki, to nawet w tej samej cenie, ale trzeba do jutra czekać. A my jutro już pojedziemy dalej. A możesz powiedzieć, co robisz, czym się zajmujesz? Ale nie, już tego nie robię. To, Pracuję, no jak? to powiedz chociaż, jak się spotkaliśmy dzisiaj. No ale spotkaliśmy przy moście. Przy moście, no. Dorenda była owszem tam 300 metrów z przodu. Jechała sobie z przodu. A ja jechałem i gość taki zajechał mi drogę i powiedział, skąd jesteś? Ja mówię, że z Polski. A on się odezwał po polsku i mówi, że on ma żonę z Polski i dał mi telefon i ta żona tam była, nie? I coś z tą żoną gadałem. Potem on powiedział, żebyśmy gdzieś tam jechali i ja się spytałem, czy u niego można namiot rozbić. On powiedział, że można, a potem ja powiedziałem, to okej, to pojedziemy do ciebie, tylko jedź, dogoń Dorendę, bo ona cały czas jechała. I ja mówiłem tak, jedź, dogoń Dorendę, zatrzymaj ją, a ja tam dojadę, bo wiecie, bo to już 5 minut minęło. A ty nie widziałeś, że ja tam stoję i czekam? Ja nie widziałem, że tu stoi. A jak tylko ruszyliśmy, to okazało się, że Dorenda już wracała po moście. Ten most nazywa Kiewian. Kevian? Tak, Kiewian most nazywa. Aha. Przy moście spotkaliśmy i widziałem, co jesteście Polaki, zaprosiłem do siebie do domu. A skąd wiedziałeś, że jesteśmy Polaki? Ale podobny, no przecież 25 lat mieszkam w Polsce, no od razu czuję, to są Polaki, kto jakie narodowości są. No. Jakby był ktoś inny, to by się nie zatrzymał. Ale nie, no wiesz, no jak patrzysz, turysty są, no przecież czuć co, rowerem jeździsz, Tak. no gdzieś trzeba nocować, no gdzie pójdziesz nocować z tym rowerem? Do hotelu nie pójdziesz, no gdzie potrzebny jakiś plac, namiot, no. Tak. Rozłożyć i Nie spać. każdy się domyśla, że do Nie, hotelu ale nie może pójdzie. wiesz, każdy nie domyśla, ale ja domyślam. W każdym bądź razie mówię teraz do wszystkich Polaków, którzy będą to oglądać, a może i też Ormian, że spotkaliśmy Karola. Tak, Wielkie dzięki. tak, nie ma sprawy. Na moście zatrzymał się samochodem, zaprosił nas do swojego domu. No i jesteśmy teraz u Karola. Tak.
A drugi Karol- remont, ale jest gdzie spać po dachu. Jest gdzie przynajmniej. smać, tak. Jest ciepła woda, łazienka, wszystko co trzeba to jest. Karol mówi po polsku, ponieważ ma żonę Tak, Polkę mam żonę i Polkę. od 90 roku mieszka... Od 91 roku. Od 91 roku. Tak. Ile to już lat, nie? To już 26 lat. 26 lat. I popatrzcie się jak to jest, że no przecież nie znaliśmy się jeszcze. A widzisz, Kiedy teraz, się? Poznaliśmy się 2 godziny temu. Teraz już znamy się, A nie? teraz się już znamy, gadamy sobie, tutaj jesteśmy, w ogóle jest piękny dom, no piękny dom, zaraz pokażę tutaj z dalsza. Pokażę, zobaczą jakie domy są. Tak, słuchajcie, dom jest, Ale zaraz psa puszczę, zobaczą jaki psa ma. dom jest wielki, dom jest przepiękny, w remoncie teraz, W środku. ale w ogóle podwórko, wszystko jest duże, nie? Najładniejsza trawa, którą widziałam. Taras, no jest pięknie. A wszystko zrządził przypadek. A teraz w ogóle czekamy na pizzę i jak to w Armenii bywa, na coś mocnego do picia. A to pizzę też z lawaszem jecie? Co? Pizzę też z lawaszem jecie? Ja to pizza nie wiem, syr. O, syry. Spróbuj, zobaczysz jak jest smaczne. Mamy pizzę od milionera, lawasz, kompot domowy z wiśni od mamy, tak? Mama robiła. Mhm. Bardzo dobre. To też domowe, nie? Pewnie. Oprócz tego I oprócz wódki. tu jest domowe. To co widzisz u mnie podwórku za miesiąc, to ja będę mieć wódkę, domasznie roboty 70%, 60%. Ale to ja w mieście mieszkam, już takie barany, krowy nie mam tu, w mieście nie ma, nie pozwalają tu. Ale na wsiach to wszystko są domowe. Chleb domowy, wszystko co widzisz. A za komuny jak było? Za komunę było super. Nie było, nic nie brakowało, tak? Nic nie brakowało. Ludzie żyli bardzo dobrze. Bo tak jak teraz wszystko było domowe. Tak, wtedy też wszystko było domowe. Ale ja mówię, kto pracuje, ten żyje. A kto nie pracuje, pod sklepem siedzi i patrzy, kto go coś kupi, on powie, roboty nie ma. A jak go powiesz, chodź u mnie rób. To ja nie chcę pracować, tak? Facet, ja w czasach komunistów byłem inżynierem. To idź teraz do inżynierów. Nie, ja mówię wam, kraj jest bardzo dobry, nic żadnych konfliktów nikim nie ma. Chcecie teraz, wyjdziemy stąd na nogach, gdzie chcesz. Nigdzie nie powie, gdzie idziesz, co robisz, po co przyszlisz do Armenii, co gościnny naród, do domu zapraszają, wódkę piją i miejsce dają do gości, śpicie i bawcie. Zdrówko, 100 lat. Zdrówko, Karol. Będziecie żyć. 100 lat.